ale coś mi tutaj strasznie nie pasi, powiem wam. Bo ta granica nie tak wygląda jak trzeba. Zobaczcie, jak wygląda ta granica. Ewidentnie coś nie pasi. Omar mówi, że rozpali ognisko, żeby pokazać mi, jak orzechy nerkowca się pozyskuje. Pamiętacie, jak pokazywałem na drzewie ten owoc? Życie, życie jest nowelą. Na 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 ni 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 ni. Na 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 da 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 da. Witam serdecznie wszystkich nowych widzów. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to proszę zostawić subskrypcję, łapeczkę, tak żeby ci kolejne filmy się pojawiały. Moi drodzy, witam raz jeszcze z Gwinei-Bissau, ponieważ kto drogi skraca, ten zawsze 3 razy dłużej na nogach wraca. Pomyślałem, że skrócę drogę, no a wyszło jak wyszło. No ta droga za dobra to nie jest i nie wygląda zbyt dobrze. Proszę zobaczyć. No miała być taka spoko droga. O, gdzieś tam motorek słyszę. Jakby jakiś motor jechał, to bym złapał i podjechał kawałek. A tak się trochę zgubiłem. No ale muszę się przebić do granicy. Mamy jeszcze trochę kilometrów do tej granicy. Tutaj przejdę z buta 4, w sumie 5 kilometrów. No i powinna już być taka lepsza droga. Ale niestety, jak widać, mapa nie zawsze jest wymierna z rzeczywistością tutaj w Afryce. Też trzeba zaznaczyć, że stan dróg po każdej porze deszczowej ulega diametralnej zmianie. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo dużo wody i te drogi po prostu niszczeją. Co to jest? To jest orzech nerkowca. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek, zerwę jeden w celach naukowych. Ten orzech nerkowca to jest trudny temat. O, to jeszcze niewykształcony. Niuchnę. Ładny zapach. O kurde, jaki kleisty. Ale kleiste. Dobra, test. Ja chyba zginę od próbowania wszystkiego. Dobra, teraz tylko proszę się modlić, żeby tak, żaden pająk nie wyskoczył i żeby żaden snake, wąż też nie wyskoczył, dobra? Oj kierowniku, kierowniku, nie lepiej było zostać na Podlasiu. Oj lepiej, lepiej, oj lepiej, lepiej. To może być ścieżka zwierząt, którą też podążają ludzie. Ludzie ogólnie podążają... Słyszycie? Ktoś tam biega. Albo jakiś zwierzak, ptak, albo jakiś jaszczur. Tutaj mamy termitierę. Słuchajcie, termitiera jest tak twarda, ależ ona jest twarda. O kurczę. Mówię wam, to jest mistrzostwo świata budownictwa. Gdybyśmy teraz wykopali pod ziemią kawał ziemi koparką, no to moi drodzy, tam by były, tam pod nami są labirynty. Tam pod nami są labirynty, bym powiedział, może z 20 metrów kwadratowych zaaranżowane w przeróżne salony termitów. Oczy szeroko otwarte, uszy nastawione też szeroko. Co tam się rusza? Co tam tak miota się? Co ten świat zwariował? Ale się merda, ty w ogóle tutaj nikogo nie ma. Kierownik sam. Czasami odnoszę dziwne wrażenie, że chodzę po takich drogach, po których chyba żaden Europejczyk nie chodził. No tak się zdarza. Mam takie odczucie. To jest takie przyjemne, bo trochę tak czuję, jakbym odkrywał, nie? Takie nieodkryte lądy. Depczę sobie po ziemi, po której turyści nie depczą. Omijam te główne atrakcje, szukam tych mniej oczywistych. No właśnie, coś w tym jest. Salam alaikum. Can I lift? Can I take lift over there? Parle français? No, parle français. El Polonia. El Polaco. 1-2 kilometros. Ok.
Słuchajcie, znów mi się udało, ale to w sensie jak ktoś próbuje, niezależnie cokolwiek robić, to zawsze mu się uda, bo próbuje. A to jest nagroda. Udało się złapać chłopaczka, który jechał z rybami akurat tutaj. 1,5 kilometra jeszcze do granicy, ale coś mi tutaj strasznie nie pasi, powiem wam. Bo ta granica nie tak wygląda jak trzeba. Zobaczcie, jak wygląda ta granica. Ewidentnie coś nie pasi. Coś tu jest nie tak. To, że ja przyjadę bez pieczątki, to lipa. Ja muszę pieczątkę dostać. Z jednej strony zabawnie, a z drugiej strony strasznie, bo jeżeli to nie jest oficjalna granica, jakoś tak no nie wygląda, no. Co ja wam będę mówić, ty? Jak wieś na Podlasiu i ty na międzynarodową granicę, międzynarodową, no tak, międzynarodowa granica. Ale będzie przypał, jak nie będzie tutaj żadnego biura imigracyjnego. Ojejku. Pokito. Mała kamera, tutaj z supportem idę. Koleżka mnie wspiera na rowerze, idziemy sobie, rozmawiamy. Tam koleżka wycina. Powiem wam, że no dawno już przez taką granicę to ja nie przechodziłem. Dawno nie przechodziłem przez to. No w sensie w Gambii pomyliłem trochę drogę, odcinek tam, że zgubiłem się w Afryce, w Gambii. To możecie sobie obejrzeć. Ale ta granica coś mi śmierdzi. 2 km jeszcze z buta muszę do niej dojść. Dzisiaj pokręcony dzień, ale dzisiaj ładnie poszło, więc jestem dumny w ogóle z trasy. Bardzo przyjemnie, jakoś tak powiem wam, że chyba te 10 lat podróżowania dają efekty. Te 10 lat podróżowania, moi drodzy, pozwalają w płynniejszy sposób poruszać się po krajach, które są dla nas obce. Pod wieloma względami. Pod względem kulturowym, pod względem językowym, pod względem flory i fauny. No dobrze, no. Ale kierowniku, 10 lat to kawał czasu. Oczywiście. Jak to mówią, bij mleko, a śmietanę ubijesz. No to kierownik tak robi. Rób to, co kochasz, a zawsze będzie tylko i wyłącznie lepiej. Taka myśl kierownika. Ale teraz, moi drodzy, kawał. Jak nazywa się człowiek nóż? To suchar jest. Jak nazywa się człowiek nóż? Janusz. Jaka bektę. Dobry suchar, co? Od kierownika. Salam alejkum. Jak wzrok dobry, wiedzy trochę jest, no to i w takim buszu, w lesie nie zginiesz. Zobacz, to jest orzech nerkowca, to jest owoc nerkowca i ogólnie jak weźmiesz sobie, zerwiesz ten owoc nerkowca, to jest trochę zakurzone, ale ja zerwę. Proszę, nerkowca nie jesz, bo nerkowca trzeba uprażyć i w ogóle tam proces jest złożony. To jest trochę zakurzone. Ale gorzkie. Ale sok gęsty. To nie zginiesz. Bo jedzenie jest wszędzie. Ale kurde się posiliłem z sokiem. Z owoca, z drzewa nerkowca. Maksymalnie co może być? Sraka może być. Więc co cię nie zabije, to cię pogna do toalety. I tyle w temacie. Ale zobaczcie, Guardia Nazionale, Immigración Frontiera. Tutaj mnie chwycili na tym. Chwycili mnie na tym w buszu. Ale jaja. I pieczątki mają. Ale jest stamps. Jest. I fotę tutaj pyknął do tego. A, okej. No problemu. I dawaj, conforme na base na filmu. Gwinea-Bissau za chwilkę zostanie pożegnana, moi drodzy. W tamtą stronę jest Gwinea-Conakry. Tutaj z chłopakami ogarniamy paszport i wizę i tam koleżka będzie przybijał. Muszę to zaanonsować i to wszystko ogarnąć. To. Ale rozwalili system. No idziesz sobie w lesie, a przychodzi gość, mówi dawaj, będę ci pieczątkę ładował. No ty, rozwalił mnie w opór, bo ja to zawsze nie daję im tego paszportu, trochę z nim się droczę. Ale ty kurde, no wiecie, śmiesznie. Tutaj pieczątka. Yes, web for Maybe Parare. sí, web for here, amigo. Oh,
Słuchajcie, to jest niesamowite. To, co się teraz podziało. Normalnie, zobaczcie, po drodze chłopaki szli i wbili mi pieczątkę, żebym się mógł wydostać z frontiery. No niesamowite, gdybym ich nie spotkał, no to nie wiem, jakbym ten... Siemaderko. Siema chłopaki, jak tam matura? Matura dobrze? Matura dobrze. Jak oni by mi tego nie wbili, i tam jest tylko i wyłącznie imigracjon Gwinei Conakry, no to nie mógłbym, to by była ta sama sytuacja co z Gambia Senegal, moi drodzy. Powiem szczerze, że aż mnie to zaskoczyło, tak? Bo zawsze jak ktoś do mnie mówi dawaj paszport i tam wizę, no to ja tak wiecie, na twardziela mówię nie i tyle. Ale patrzę, koleżka wyciąga pieczątkę, pieczęć króla i no przekonał mnie. Niesamowite. Ale jacy mili, jacy serdeczni, w ogóle wiecie. Zero spiny, zero w ogóle nerwów, nic. Perfekcyjnie przeprowadzone postępowanie imigracyjne. Choroba brudnych rąk, no to jeden z największych problemów w Afryce. Zobaczcie jaki system. Beczka z wodą, żeby każdy na wsi mógł sobie umyć ręce, ale trzeba zaznaczyć, że po prostu tutaj wody nie ma i możecie sobie umyć co najwyżej w myślach. Więc niby coś tutaj się dzieje, ale jeżeli ktoś tego z białych nie dopilnuje, to niestety to funkcjonować nie będzie. Taka jest rzeczywistość tutaj. Takie są realia. Patrzcie na to, jaki zbieg okoliczności. No, don't worry, I keep focus. Jaki zbieg okoliczności, spotykam Omara. Omar jest z Gambii, z Serekunda. To tam niedaleko, gdzie ja byłem, u Eli. Słuchajcie, Omar tu przyjechał do dziadków na miesiąc sobie pobyć. I mówi, co ty będziesz jechał na granicę, to już zaraz o słońce już nisko. Dawaj do mnie, przekimasz, prysznic weźmiesz i będzie jakoś żyćko leciało. Ja mówię, Omar, to ładujemy. No i teraz tak na rowerze prowadzimy plecak, bo nie ma komu wieść 8 kg, 9 z wodą. No tutaj młody pomaga. This is your village. Yeah, this is my village. And this water is good to drink? Yeah, it's good. This one is local. Ale będzie straka, jak się napije. Zobaczcie, to są orzeszki ziemne. I chłopaki te orzeszki ziemne rozłupują tutaj. Zobaczcie, ziomek jest wysportowany. Ale good fitness, bro. Yes. Very good fitness. I tutaj o deskę. I oni to robią. O, ja spróbuję. Yeah, it's bo- O kurde. Do it like this. very good. Like this. You turn. You turn it like this. You see, Straight. very simple. But if you do it like this, Uh, you're gonna destroy the groundnut. It's gonna be like this, you know. Boy We straight. need only this one, you know. You understand? Turn. No. Okej. You see? Very simple. Yes. Okej. I oni tu to później będą, moi drodzy, sadzić, a chłopaki są z Gambii. Przyjechali tutaj robić agrokulturę, czyli pracować na farmie, sadzić i robić money. pieniążki. And make money, yeah? Make money. Agriculture. Agriculture, you know. It's very good land to do this. Yeah, it like the empty village, the empty bush, you know. You gotta cut the grasses and burn it. We remove all the trees, and then after when the rain come, we put the groundnut like that, you know. Ah, okay. You see? One. One by one. One. Perfect. Yeah. One. But it's a lot of work. You need It's a to lot clean. of work, man. You need to clean when you're done. After when this small grass is coming up, so you have to pull out the small grasses also, so that we cannot disturb the groundnut, you know. Yeah. Wow. So this is local machine. Yeah, this Lokalna maszyna do robienia oleju palmowego. Do you have fruits? I teraz pokażę wam owoce, z których robi się olej palmowy. Ten znienawidzony olej palmowy, który w Europie jest wszędzie, chcą go wycofać. Zobaczcie, z takich owoców te owoce powstają właśnie na palmie. Później to się suszy. You dry this? They boil it. A boil it. They boil this one. Gotują to. They boil it from the tank. You see the tank? Gotują ten owoc. Później jest taki tutaj. They boil it through this tank. Gotują tutaj. Ale gęsty olej. Oil for soup. To jest olej palmowy na mydło. Stamtąd. A olej do spożycia. And to eat oil is this? To machine. Kurczę, to jeszcze raz.
Najpierw nasiono myjesz, gotujesz, suszysz do maszyny. A jeżeli umyjesz, wysuszysz i ugotujesz tam taką, no to masz na mydło. I masz tutaj właśnie taki mydlany. Zapach? Kurczę, nie wiem. Nice smell? Powąchane, co się śmiejesz, ty dziki? Co ty, mordo? Nie, Omar mówi, że rozpali ognisko, żeby pokazać mi, jak orzechy nerkowca się pozyskuje. Pamiętacie, jak pokazywałem na drzewie ten owoc? To jest orzech nerkowca i żeby go można było zjeść, to najpierw trzeba go uprażyć na ogniu. Teraz Omar tutaj będzie rozpalał ognisko specjalnie dla mnie i dla was, moi drodzy, żeby pokazać, jak to mniej więcej będzie wyglądało właśnie przygotowanie do spożycia takiego właśnie nerkowca. I cena nerkowca jest moim zdaniem uzasadniona, ponieważ wytworzenie tego nerkowca to jest naprawdę cholernie dużo roboty. Panowie z gimnazjum, coś dodamy? Coś dodamy? Co? Ale gaty, dziku. Dawaj brzucha. Dawaj brzucha. Ping. Co się śmieje? Co się gości śmieje z kierownika? Niaba. Niaba jakaś się przykleiła do wąsa kierowniczego. Nie wiem, o co chodzi, ty. Proszę bardzo. Ogień się pali, impreza się rozgrzewa. Miska, moi drodzy, a w tym orzechy nerkowca. Będziemy prażyć. O kurczę, powiem wam, że no to jest niesamowite, jak człowiek poznaje w drodze. Im wolniej jedziesz, tym większe prawdopodobieństwo, że spotka cię jakaś przygoda. A, pstryczek dubska. No, refleks. Bro, if you have knowledge about the fruits, about the vegetables, so you are never hungry in the village. No, I never hungry because all the things I do it by power. I don't get the money to support people to support me, but I know how to harvest some food to support myself, you know. To survive, Yeah, but survive. not in the city. Not in the city, man. I don't like city. I like to stay in the bush because I know city now is very difficult to live. You know, it's only here I live. I'm free. I don't buy water. I don't buy food. I don't buy breakfast. All what I No do is to stress. go- no stress. Zero stress. You know. You I have realize my everything. brain. I get my everything. Zero stress. Only the stress to get how to support my life. You know. Yeah, how to develop. How to develop exactly. Grow how up. to have to have a lot of material to work with it with no zero power. You know. Nice. It's like strong hand, Pay like money. very strong. Strong man. A lot of His work. name is Armstrong. I'm strong. Yes, I'm strong. So you work a lot, bro, with macheta. This cutlass, you know. Wow. This is why he's strong. Nice, bro. Yes. Nice power. Nice power. Koleżka mówi, że te mogą strzelać właśnie, takie soki puszczać. Słyszycie teraz właśnie te soki, nie? Może strzelić też. No wiadomo, jak na patelni, nie? Patrz, w moją stronę wycelował, żeby w czoło walnęło. Młodzi, będzie dobrze? Będzie dobrze, tutaj support jest, bo ja tu wiecie, że bez supportu to nie robota. Ale kurde, no oni tutaj wiedzą co i jak. Soki poszły. Dymi się z kotła. To prawie jak moja głowa na wylotówce po 3 godzinach łapania. Stopa. Nie, to moja głowa kiedyś się zastanawia, dlaczego nie zostawiliście łapeczki jeszcze. Dobra, zaraz. Gaz, je? Pick up! Be careful! Hey guys, co wy się zachowacie? Ty, na front. Wy bardziej doświadczeni. Na front, panowie. No. Pytam koleżkę, kiedy będzie wiedział, że już gotowe. On mówi, że jak już będą czarne, to będą już gotowe. No i pewnie jak nie będzie syczeć już. Chodzi o to, żeby ten sok wyszedł. No, zaraz będziemy próbować prażonego orzecha nerkowca z pierwszego prażenia. Widzieliście? Proszę bardzo, zaraz wioskę spalimy, będzie. Ale takie węgielki się zrobiły. O. Widzieliście? Pierwsza pomoc. Cyk. You see the food? This is the food we need, you know, to eat. O kurczę.
Nieźle. This is the food, man. Nice. You're the boss here. You are the boss. Got a lot of food, man. A lot of healthy food. It's a very healthy food. This one is good for men. You eat. Really? Yeah, this one is good. Give man strong, very strong. When you eat this, So you have after a lot of children. Yeah, you have lot of children, Cool. and you will fuck hard. For heart also. Fuck hard too, man. Ostro. Słyszeliście? Pierwszy test orzecha prażonego. It's soft. Soft, yeah. Ale miękki. Orzech jak orzech. Ale miękki. Ale miękki, dziwny. Taki inny. Taki rozpływający się w ustach. Taki przyjemny. Kurczę, musicie kiedyś tego spróbować, to jest niesamowite. Chłopaki ogólnie na wsi, jak są głodni, idą, zbierają sobie orzechów, nerkowca, przychodzą, miskę rozpalają, ogień, grzeją to i proszę, i są najedzeni. Tak głodu nie ma, moi drodzy, żebyście pamiętali, głodu w Afryce nie ma, no chyba, że ktoś mieszka na Saharze. Albo w rejonach właśnie pustynnych na własne życzenie de facto, albo po prostu jest przyzwyczajony, bo rodzina tam całe życie mieszkała, to tam głód jest. Ale w takich miejscach, gdzie jest woda, gdzie jest burz, to trzeba być leniem. Omar zabiera nas do buszu, pokazać troszkę, jak pracuje, co tutaj robi. Ogólnie mówi, że sprawa jest następująca, to jest ziemia jego dziadów i jego rodziców. I tutaj nie ma ogólnie w Afryce jakichś takich, wiecie, opłat, podatków za ziemię. Tutaj jak mieszkasz sobie na jakimś terenie, to po prostu sobie mieszkasz, tutaj za rachunki nie płacisz. Jak elektryczność masz od słońca, wodę masz z ziemi, jedzonko ci rośnie w porze suchej masz jedne rzeczy, w porze deszczowej masz inne rzeczy, więc głodny nie będziesz. Ale jak na przykład sobie wykarczujesz na swoim terenie burz, oczywiście jest to mozolna praca, ponieważ ten burz w czasie pory deszczowej bardzo szybko odrasta. Zobaczcie, to są cashew nuts, kolejne orzechy nerkowca, więc tutaj tego jest ogrom. Więc jeżeli jesteś głodny, to sobie przychodzisz, zrywasz do kieszeni, rozpalasz ognisko i masz jedzonko. Okej, ogólnie w Afryce jest tak zwany buszmeński ryż z jajek właśnie termitów, ale to na przykład tą termitierę wykorzystują do celów wychowywania kurczaków. Rzucają, rozbijają to i kurczak sobie wcina. Ja ją podstawię tak, jakby była nieruszona. Mądrze, no, radzą sobie chłopaki. Tu właśnie z Omarem rozmawiamy i mówi, że jeżeli nie będziesz tak jak on tutaj wycinał regularnie trawy, to niestety ta trawa będzie rosła jak szalona, zwłaszcza w sezonie deszczowym. Tak jak widzieliście te termitiery, to tutaj właśnie Omar mówi, że jak kobieta chce mieć dziecko, to rozkraja się taką termitierę, wyciąga się królową, taką grubą larwę. No i jak kobieta zje tą larwę, to większe prawdopodobieństwo, że będzie miała dziecko. Ciekawe, czy będzie wyglądał jak termit. Tutaj jeszcze taka dość ciekawa ciekawostka. Ciekawostka od kierownika zawsze jest ciekawa, że będą tutaj wypalać. Najpierw wycinają, a później będą wypalać. I to ja mu powiedziałem, że to może niebezpieczne, bo ciężko kontrolować ogień. On powiedział, że oni skrawek po skrawku palą, biorą kawałek ziemi, o tak, patrzą, w którą stronę leci. Aha, w tamtą. Więc wiedzą, w którą stronę wieje wiatr, więc wiedzą, jak kontrolować spalanie tak, żeby całego buszu nie zajęło. Mądre. No tak jak wam wspominałem, palenie, popiół wzbogaca ziemią o minerały. Czyli ziemia staje się coraz bardziej, staje się żyzna po prostu. Dobra, moi drodzy, zobaczcie co wypatrzyłem po drodze. Kto zgadnie, co to jest? Znacie to na pewno, piliście to na pewno. Czasami jest zielona herbata z tym zmieszana. Ma taki kwaskowaty posmak. Świetnie działa orzeźwiająco w lato. To jest, moi drodzy, hibiskus. Tak wygląda hibiskus, kwiat hibiskusa w naturalnym środowisku. A jak odwrócisz, to w środku ma nasionka. O,
jeżeli on nie zostanie zebrany, a nawet jeżeli zostanie zebrany, to te nasionka się zbiera, a później można je zasadzić. O, nawet ziemię pyk i tutaj jak zakopiesz, to daj Boże, żeby wyrosło. A jak spróbujesz? To jest taki kwaskowaty. Tutaj z Omarem rozmawiam sobie właśnie o tym, dlaczego ta droga, którą się przemieszczaliśmy dzisiaj, wyglądała jak wygląda, ponieważ to jest trakt, który jest ważnym traktem łączącym handlarzy z jednej strony kraju z drugą stroną kraju, z Conakry z Bissau. I jeżeli ten trakt jest słaby, no to jest słaba przepustowość, bo tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że jest to tak zwane wąskie gardło tutaj, ponieważ no, przemieszczanie się jest bardzo wolne. No i niestety powiedział mi tutaj koleżka, że to już od lat, w ogóle tam nie wiem, ze 100 lat temu tędy wędrowano, nawet i dalej. I do tej pory rząd nie robi nic, żeby to poprawić, żeby ten stan bytu i życie tutaj poprawić. Nie wiadomo dlaczego, a sami widzieliście, jak ta droga na granicę wygląda. So the government, they don't want to support this place. They don't want to make the new road. The government did not make nothing here, only to come and fool the people, talk nonsense, only to come and we to vote for them. They don't plan nothing for us, nothing. We are here suffering every day. We work for our own and make money for our own, survival all. We make it for our own. Politicians, we push it there. Yeah. We don't have time for them. Kończymy na dzisiaj odcinek. Dziękuję za towarzystwo w tej podróży. No i co? I dzień zbliża się ku końcowi. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że jesteście najedzeni i wyspani i nie ma u was stresu. Jeżeli jest, to pomyślcie o czymś dobrym. Przysyłam wam bardzo dobrą energię. Pamiętajcie również o tym, że żeby zostawić kierowniczy ślad węglowy na kanale. Jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to was bardzo serdecznie witam i polecam zasubskrybować. Jeżeli jesteście dłużej, to też bardzo się cieszę, że jeszcze nie odeszliście. Nigdy nie odejdźcie. Bądźcie zawsze, co ty kierowniku mówisz. Pozdrawiam serdecznie, pozdro od Omara i ode mnie. I słyszymy się jutro. Ja dzisiaj mam u Omara, u mojego ziomka z Ośki. Wiecie jak jest, kierownik ma wtyki wszędzie. Wszystkiego dobrego, czołem.